Witam wszystkich na kanale International Citizen. Z tej strony Paweł. W dzisiejszym odcinku będzie odrobinę inaczej. Jesteśmy we Wrocławiu i poznamy dzisiaj nietypową historię Filipińczyka, który postanowił zamieszkać w Polsce. Powitajmy go i zobaczmy, co ciekawego nam powie. Jeszcze chciałem dodać jedno. Będzie mówił po polsku. Czy mógłbyś się przedstawić? Cześć, jestem Daniel i jestem z Filipin, z Manili, dokładnie w Binondo. To jest najstarsze chińskie miasto na świecie, a jeśli nie wiecie, to wygoogluj sobie. Jednak jesteś tutaj. Całe życie, albo większość jego spędziłeś na Filipinach. Przez rok studiowałeś w USA i potem losy skierowały cię do Polski. Czy jesteś w stanie wytłumaczyć, jak to się stało, że Polska? Dlaczego Polska? Wszystko się zaczęło, jak po studiach miałem praktyki w Stanach. Chciałem zostać w Stanach dalej, ale jakoś mi nie wyszło po prostu. I mój kuzyn, który pomógł mi, żeby zostać w Stanach, polecił Europie. I jak wróciłem do domu, czyli na Filipinach, sobie poczytałem o Europie i znalazłem Polskę. I chciałem przyjechać, więc przyjechałem jako wolontariuszem, żeby najpierw zobaczyć. I bardzo mi się spodobało, więc już nie chciałem wrócić na Filipin. To jest bardzo ciekawe, bo na początku nie wiedziałeś, że Polska stanie się aż tak bardzo ciekawym krajem, do którego cię przyciągnie, bo wyjechałeś na specjalne zaproszenie, na specjalny program wymiany studentów. Tam chodziłeś do szkoły, z tego co wiem, i potem dopiero po czasie zrozumiałeś, że Polska to jednak jest twoje miejsce. I obecnie zajmujesz się jedzeniem, lubisz gotować. Tak. Czy mógłbyś powiedzieć coś na ten temat? Gotowanie to moja pasja. I jak byłem małym, bardzo kocham jeść. I chciałem być kucharzem. Ale jakoś ta pasja jakoś zginęła i wróciła, jak przyjechałem do Polski i miałem pokazać i się dzielić kultury nasze. Jedzenie jest bardzo dobry sposób, żeby dzielić się kultury. Czyli swoją filipińską kuchnią dzielisz się w Polsce z innymi ludźmi. Tak. I właśnie nie robię tylko filipińskie danie. Ja jestem, tak jak mówiłem, z Binondo i mamy nasze kultury, tradycje, nasz swój język i swoje kuchnie nawet. I propaguję nie tylko filipińskie jedzenie, filipińsko-chińskie jedzenie i to nie jest jakaś nowa fuzja. Ludzie w Binondo jesteśmy z Fuzhou, China. Większość Chińczycy w Binondo są z Fujian. Czyli jedzenie w Binondo to są chińskie jedzenie dla Filipińczyków albo dla Chińczyków w Manili. I to nie jest chińskie jedzenie, które będziesz jeść w Chinach i to jest tylko w Binondo. Też to nie jest tradycyjne filipińskie jedzenie, bo to jest jedzenie dla, tak jak mówiłem, Chińczyków
w Manili albo dla Filipińczyków. Czyli oferujesz tutaj jedzenie, żeby ludzie mieli okazję poznać smak, który jest takim blendem filipińsko-chińskim, Tak, bo masz pasję po prostu do jedzenia. tak. Ale zauważyłem też, że masz duży upór, bo jednak, żeby poznać język polski, w końcu jesteś tutaj tylko 4 lata. Tak. A czy mógłbyś powiedzieć o swoim certyfikacie? Zdałem B1 rok temu. Tak jak przyjechałem do Polski, miałem ten projekt, byłem wolontariuszem, byłem na małych wsiach, dzieliłem się i mówiłem o kulturach filipińskich i tam nikt nie mówi po angielsku, tylko po polsku, więc chciałem się uczyć polskiego, bo jest bardzo po prostu motywujące i jak coś mówi po polsku, nawet jedno słowo siema i oni wow, wszyscy dzieci tak reagują. To było motywujące dla mnie. Więc sam się uczyłem z studentami, z kolegami i potem po prostu bardzo łatwo mieć dobry kontakt z Polakami, jak mówisz po polsku i nawet nie mówisz, nawet po prostu się starasz mówić po polsku i dla Polaków oni doceniają i to dla mnie jest bardzo motywujące. Sam się uczyłem, bo jestem Chcesz to zrobić po prostu własnymi siłami, żeby nie musieć wydawać za dużo. Jesteś oszczędny. tak, jestem oszczędny. Więc cały czas sam się uczę, zawsze jak mam kolegów z Polski, zawsze zadam pytanie, jak to się mówi po polsku, dlaczego, tak i tak. I doszedłem do punktu, że oni już nie dali rady wytłumaczyć gramatykę. Wtedy zdecydowałem się chodzić na korepetycje. To jest bardzo ciekawe, że jednak są osoby z zagranicy, które tyle wkładają wysiłku w to, żeby poznać polską kulturę. Ten krótki okres czasu jest naprawdę imponujący, że da się opanować język polski tak dobrze. Ale chciałem jeszcze powrócić do tematu z twojego przyjazdu zaraz do Polski. Chciałem zadać tobie pytanie, jakie było twoje pierwsze wrażenie po przyjeździe do Polski? Pierwsze wrażenie, jak przyjechałem do Polski, przyjechałem do Warszawy i dla mnie to było kraj jak ze snu. Wszystko jest zupełnie ciężko nawet wytłumaczyć, ale wszystko jest inne po prostu. Jedzenie, ludzie, język. Więc bardzo spodobało ci się to pierwsze wrażenie, które wywarła Polska na tobie. Przyjechałem do Warszawy, ale od razu miałem projekt na małych wsiach. I tam jeszcze dla mnie egzotyczny, bo zupełnie nikt nie mówi po angielsku na przykład. Dzieci i studenci byli bardzo ciekawi na filipińskie kultury i jedzenie. A jak to jest, jeżeli chodzi o twoją integrację z Polakami? Czy masz dużo znajomych tutaj? Jak się tutaj odnalazłeś? Bo teraz mieszkasz we Wrocławiu. Tak. Ja gotuję dla Polaków i tak mówią przez żołądek do serca. Więc to jest chyba filipińskie kultury, że my używamy jedzenia, żeby naprawdę przyjaźnić z ludźmi. Poznam Polaka i mogę po prostu powiedzieć, czy możemy poćwiczyć polski na przykład. I Polacy raczej doceniają i oni chcą nawet pomagać, jak odsłuchujący chcą się uczyć polskiego. No i warto wspomnieć, że nawet nazwa twojej firmy jest
Polska, bo na początku chciałeś dać nazwę Binondo, Tak. a jednak zmieniłeś na Daniel na parze. Tak. I to jest bardzo ciekawe, bo może powiesz, kto cię namówił na taką zmianę? Jak się przeprowadziłem do Wrocławia, koleżanka pomogła mi mieć stoisko na bazarze Smochorze, i od zawsze chciałbym propagować naszą kuchnię. Chciałem nazwać firmę albo stoisko Binondo, bo u nas jest takie coś, że na Filipinach, że restauracja jest miasto kraju gdzieś. Na przykład mam koleżankę, która ma singapurska restauracja w Manili i na przykład restauracja jest Bugis i Bugis to jest miasto w Singapuru, bo jest singapurskie restauracja. I chciałem Binondo, ale koleżanka mówiła, to nawet nie jedna, to jest takie moje znajomi i moje przyjaciół w Wrocławiu. Oni pomagali i mówili, że nie wolno Binondo, bo nikt tego nie wie, tylko Daniel na parze, bo oni są Polakami i żeby Polacy rozumieją. I Daniel na parze, bo jestem Daniel i moje główne danie to pierożki chińskie siumai i jest gotowany na parze. Więc Daniel na parze. Brzmi bardzo smacznie. Trzeba spróbować, bo trzeba wspomnieć też to, że gdzie można cię odnaleźć. Jakby już ktoś chciał się zdecydować na zjedzenie twoich potraw, to może cię odnaleźć na Facebooku, Tak. na Instagramie. Tak. No i oczywiście to będzie podlinkowane pod filmem, więc bez problemu będzie można znaleźć. Ale oprócz tego, jakby ktoś chciał fizycznie odwiedzić twoje stoisko, to gdzie ono się znajduje? Stoisko jest na bazarze Smochorze, a adres to Paczkowska 26. I to jest bazar we Wrocławiu i jestem jedynym z Azji. Jest więcej kuchni z różnych krajów. Tak, ale większość jest z Polski. A jeżeli chodzi o twoje poznawanie kultury polskiej, to już odrobinę nią nasiąkłeś. Czy jesteś w stanie pokusić się o odpowiedzenie na pytanie, jakie są podobieństwa pomiędzy kulturą polską a filipińską? Na pewno religię, bo Filipińczycy większość są katolikami. Jeśli chodzi o wiarę do Boga, to są podobne. A oprócz wiary, czy jeżeli chodzi o kulturę, zachowanie Polaków, coś w jakichś drobnych kwestiach, co przypomina ci twój własny kraj? Myślę, że Filipińczycy są bardziej uśmiechnięci i wesołych po prostu. No na przykład na Filipinach zawsze mamy tajfuny i ludzie nawet się bawią. Kilka miesięcy temu było powódź, na przykład na telefonie dostałem wiadomość, że będzie powódź, uwaga i tak dalej, a ja po prostu nie potrafię panikować, bo na Filipinach po prostu cały czas jest, nie wiem, trzęsienie ziemi, tajfuny, nikt nie panikują. I nikt się nie załamuje, nikt nie płacze z tego powodu. Tutaj są po prostu chyba, powiedzmy, bardziej wrażliwe. Może mniej pozytywnie nastawieni. Chyba tak, no. A co możesz powiedzieć odnośnie wsparcia, które dostałeś, zarówno jako Filipińczyk od filipińskich wspólnot, które tu są, także od Polaków, którzy tu są? Czy możesz ten temat rozszerzyć? Ja mam kolegów z Polski, kolegów z Filipin i kolegów międzynarodowych. Na przykład Polacy będą bardziej pomocni, na przykład, nie wiem, urzędowy, coś dla biznesu trzeba zapisywać na przykład do festiwalów, żeby Polacy spróbowali i co mogę robić, żeby więcej Polaków
spróbuje moje kuchnie. Czyli jednym słowem chciałbyś w cudzysłowie zarazić Polaków odrobinę kulturą filipińską, żeby mogli poznać ją od strony smaku kuchni, którą im oferujesz. Tak. Chciałbym oferować szczególnie jedzenie z Binondo, to jeszcze bardziej jest rzadko. Ale wspominałeś też o tym, że właścicielka tego miejsca, w którym teraz sprzedajesz, też jest z Polski i też zaproponowała ci pomoc. Jak to wyglądała jej propozycja? Poznałem Polką, która jest właścicielka bazaru. Przyniosłem jej jedzenie i dałem spróbować i mówiłem jej po prostu, że chciałbym po prostu oferować to danie. I ona pomogła mi i mówiła, że to możesz mieć stoisko i gotować i oferować nasze kuchnie. Filipiny dla przeciętnego Polaka wciąż są krajem egzotycznym. I czy w tej kwestii mógłbyś odpowiedzieć na pytanie, co mógłbyś polecić na przykład Polakom, którzy chcieliby odwiedzić Filipiny? Polecam na pewno te plaże albo wyspy, ale nie tylko. W Manili jest Binondo. Zawsze coś się dzieje i dużo można co robić, można jeść. Po prostu nie ma nudów. Czyli jednym słowem Manila jest jednym z miejsc, które polecasz, bo wbrew obiegowym opiniom jest tam naprawdę co robić, jest co zwiedzać i są różne smaki, które można poznać, chociaż zdaję sobie z tego sprawę, że wielu Polaków może być innego zdania i nie lubić Manili, przez to, że to jest takie duże, zatłoczone miasto. Ale jednak jak się spojrzy na sprawę szerzej, to naprawdę można zanurzyć się w tym konkretnie mieście, które jest ogromne, jest większe niż Londyn, jeżeli chodzi o liczebność, więc jest Manila sama w sobie jest większa niż największe miasto w Europie. I tam jest naprawdę co robić, tylko jest kwestia tego, czy komuś pasują takie wielkie aglomeracje. Szczególnie jeżeli chodzi o Binondo, z którego ty jesteś, tam też jest taki blend smaków, szczególnie połączenie filipińskiej kuchni z kuchnią chińską. I to jest bardzo ciekawe doświadczenie kulturowo-smakowe. A poza Manilą, jakie jeszcze miejsca mógłbyś polecić Polakom? Jest Tagaytay na przykład, to jest najmniejszy wulkan na świecie. W Tagaytay, to jest Taal. Ale jest Baguio na przykład, tam jest bardziej chłodne po prostu i jak chcemy po prostu wyjechać gdzieś, to albo do Tagaytay, albo do Baguio najczęściej. Na pewno Siargao, Palawan, Bohol, Cebu. Cebu tam jest drugie miasto na Filipinach, czyli też dużo ludzi, dużo ruchu, wygląda inaczej. Tam mówią po Visaya na przykład. Dziękuję wszystkim za oglądanie i oczywiście zapraszam do następnych odcinków, a także zapraszam do komentarza pod filmem, żeby odnaleźć miejsce, w którym Daniel dzieli się filipińską kuchnią. Danielu, chciałbyś coś na koniec powiedzieć? Bardzo się cieszę, że miałem okazję mówić po polsku i mam nadzieję, że będę miał okazję w Polsce zostać na stałe. I zapraszam Was do mojego stoiska, żebyście spróbowali naszą kuchnię na bazarze Smuchosze Daniel na Parze. Dziękuję Ci za ten czas spędzony. Dziękuję wszystkim i do zobaczenia. Cześć.